Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Temperatura poniżej zera, w związku z czym pamiętajcie, że jeżeli temperatura na zewnątrz zbliża się do 0 stopni, płyn do spryskiwaczy letni należy zlać i wlać świeżutki, nowiutki, zimowy, markowy płyn do spryskiwaczy. Tak więc w moim przypadku co muszę zrobić? Najpierw musimy zlać stary płyn, w związku z czym przekręcimy sobie kluczyki. Proszę bardzo, i zlewamy płyn, czyli wciskamy wajchę do środka i pozbywamy się całego płynu letniego. Nie powinniśmy do letniego dolewać płynu zimowego, ponieważ będzie to po prostu roztwór, który nie będzie chronił tak, jak powinien. Jeszcze trochę. Nie czekamy do bardziej ujemnych temperatur, tylko trzeba się przygotować wcześniej, bo już -1, -2 i dysze spryskiwaczy mogą nam zamarznąć. Jeszcze trochę. O, końcóweczka. Jeszcze chwila. Dobra, w tym momencie możemy iść i zalać. Tak więc musimy sobie otworzyć klapę przednią silnika. Zwykle tutaj ciągniemy do siebie wajchę i idziemy zalewać. Oczywiście musimy klapę podnieść i zabezpieczyć. Ok, klapa silnika zabezpieczona, w związku z czym możemy uzupełnić świeżutki, zimowy płyn do spryskiwaczy markowy. Zaletą tych markowych jest to, że nie tylko chronią rzeczywiście do tej temperatury, która jest na etykiecie przed zamarzaniem, ale także mają właściwości zabezpieczające przed zamarzaniem dysz, ale także zostawiają taką powłokę na szybie, która nie zamarza. Nie zawsze oczywiście tak jest, ale na tyle, na ile się da, jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż zwykły płyn, najtańszy, jaki można kupić w markecie. No dobra, znajdujemy miejsce, gdzie wlewamy. Proszę bardzo, zbiorniczek. I tu uzupełniamy. Najlepiej zalać za pomocą takiego olejka, żeby nie polać nigdzie dookoła. Ok, lejek włożony. Czasami do niektórych opakowań z płynem jest tutaj lejek, można go zastosować. Akurat tutaj nie ma, ale to żaden problem. Lejemy po prostu i tyle. Czyli do pełna. Warto lać troszeczkę wolniej, już prawie do końca. Dlaczego? Dlatego, że nie tworzy się taka piana tutaj, tylko powoli wlewa się. To tak samo jak z powolnym laniem paliwa, jeżeli jest opcja. Niektórzy wolniej leją, trochę dłużej, ale później troszeczkę odbija pistolet. Coś w tym jest. No dobra, mamy płyn zalany. Oczywiście zakręćmy, żeby przypadkiem nam nie spadł. I to, co bardzo istotne jest, a o czym czasem można zapomnieć. Ok, to możemy odłożyć. Proszę bardzo. Hopla, hopla. Na zimę już mamy zabezpieczenie. Ważne jest to, żeby nie dolewać w przyszłości płynów byle jakich z marketów, tylko jak już stosujemy dobry płyn i chcemy mieć jakość, żeby to rzeczywiście działało, to nie dolewajmy potem byle jakiego. To jest bardzo istotne. Ok, teraz co jest bardzo istotne? Zamykamy klapę i idziemy spryskać szybę świeżym płynem. Przednią i u mnie też tylną, bo tam też jest dysza spryskiwacza oraz wycieraczka, tak żeby świeżutki płyn dostał się do przewodów i do dysz. Tu są te dysze, jak widzicie. I tutaj idzie przewód, tutaj jest trójnik i dalej idzie sobie do pompki i tak samo do tyłu. Tak więc zabieramy się za robotę. Dobra, płyn odłożony, wchodzimy do środka i musimy spryskać szybę świeżym płynem. Świeży, proszę bardzo, do zapłonu i spryskujemy szybę świeżym płynem. O, już jest świeży. Dobra, dysze są już spryskane i to samo z tylną dyszą. Tam chwilę dłużej. Dlaczego? Bo jeszcze stary płyn w przewodach może być. O, jeszcze chwilę. Dobra, starczy. W ten sposób mamy już wymieniony płyn i mamy pewność,
że wszystko gra i już ujemne temperatury nie będą nam przeszkadzać. Tak więc pamiętajcie o wymianie płynu do spryskiwaczy, gdy tylko dochodzicie do 0 stopni Celsjusza, a nawet od 3 stopni na plusie w dół. Wtedy zwykle macie oznaczenie na swoich różnych wyświetlaczach, licznikach, że już jesteście w takiej niebezpiecznej granicy, gdzie może być oblodzona droga. Tak więc od 3 stopni już najlepiej wymieniać płyn na płyn zimowy, markowy. To jest bardzo istotne. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam.